Zapraszamy do wysłuchania odcinków nowej serii podcastu Spotkania Biuletynu zatytułowanej Polonistyka zaangażowana. Polonistyka nie jest bezradnym przyglądaniem się światu. Daje narzędzia, by się w nim odnaleźć, pomóc go zrozumieć, zapobiec wykluczeniu i osamotnieniu. Taka jest polonistyka, którą chcemy pokazać poprzez nasz projekt. Polonistyka zaangażowana. Jak to zrobić, żeby pracować w prostym języku, tak mówiąc najprościej? Ja pozwolę sobie pierwsze pytanie skierować do pani doktor. Pytanie w zasadzie, które będzie dotyczyło tego, o czym dzisiaj będziemy mówić, czyli przede wszystkim, czym jest prosty język, jak on wygląda od strony dydaktycznej, na czym polega nauka prostego języka i gdzie można się go nauczyć. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w takim spotkaniu. To pytanie, czym jest prosty język, zadałam je sobie sama jeszcze raz przed naszym spotkaniem i pomyślałam, że w którymś momencie takie proste pytania są bardzo trudne, bo jednak w głowie nam się, prawda, z czasem otwierają rozmaite ścieżki, jakby kolejne poziomy myślenia o tym zjawisku, ale żeby to tak jakoś ładnie i w prosty sposób przedstawić, no to powiedziałabym przede wszystkim, że prosty język jest pewnym stylem pisania. To jest taki standard tworzenia tekstów, przede wszystkim tekstów. Wyrażenie prosty język to jest kalka, powiedziałabym, czy odpowiednik angielskiego wyrażenia plain language. I ono po polsku, to wyrażenie składa się z takich dwóch członów, które mogą być różnie rozumiane. One są bardzo niejednoznaczne, tak? Zarówno przymiotnik prosty, jak i rzeczownik język mogą być rozumiane na różne sposoby, co też rodzi pewne wątpliwości czy jakąś niechęć wśród odbiorców. Więc prosty język, jak powiedziałam, jest pewnym standardem tworzenia tekstów, przede wszystkim tekstów kierowanych przez firmy czy instytucje, jakieś takie duże organizacje do, powiedziałabym, albo masowego odbiorcy, tak? Do takiego odbiorcy, który jest, właśnie, klientem jakiejś firmy czy banku, czy jest obywatelem, prawda, i korzysta z możliwości, jakie daje jakiś urząd czy jakaś instytucja. I to jest taka relacja komunikacyjna, powiedziałabym, nierówna, to znaczy instytucja, firma, prawda, ten duży nadawca coś wie więcej niż taki zwykły odbiorca i ma przekazać mu pewne informacje i często jakby przekazuje to w taki sposób, właśnie powiedziałabym oficjalny, urzędowy, skomplikowany, obwarowany rozmaitymi uwarunkowaniami prawniczymi, prawda, prawnymi. I to powoduje, że te teksty są właśnie trudne w odbiorze, niejednoznaczne, są w nich terminologia, prawda, wyrażenia, których taki zwykły użytkownik, prawda, języka może nie wiedzieć, nie znać. W związku z tym chodzi o to, żeby te teksty projektować, planować, przede wszystkim z myślą o odbiorcy. Nie o tym, że my jako instytucja, co my chcemy tam, prawda, przekazać i co my chcemy, żeby ktoś zrobił, tylko właśnie mamy przede wszystkim myśleć o tym, czego ten odbiorca oczekuje po naszym piśmie, prawda? Jak to pismo, ten tekst ma wpłynąć na tego człowieka. Więc przede wszystkim myślimy o odbiorcy. No i generalnie prosty język, ponieważ jest standardem, to składa się z pewnych z punktów, prawda, takich rekomendacji dotyczących rozmaitych warstw tekstu, to znaczy tego, jak ten tekst wygląda, jak jest podzielony, posegmentowany, nawet jakim krojem pisma jest napisany, prawda, jaki to jest font, szeryfowy, nieszeryfowy, wyrównany tu czy tam, czy jest to ściana tekstu, czy są jakieś śródtytuły, czy są prowadzone tabele, wykresy, wypunktowania, więc też taka warstwa wizualna tekstu jest brana pod uwagę. Poza tym
kolejność jakby przekazywanych informacji, w ogóle pomysł na strukturę tekstu. Chodzi tutaj przede wszystkim o tym, żeby odbiorca od razu dostał to, czego oczekuje po tym piśmie, czyli żeby ono było takie, że prowadzi go przez strukturę, także człowiek po prostu czyta, od razu wie, o co chodzi, wie, czego może się po tym piśmie spodziewać, znajduje te informacje szybko, bo one są na początku, a nie gdzieś tam na końcu zaszyte w środku dużego akapitu i wie, co na tej podstawie ma zrobić. Więc tutaj chodzi o taki układ treści. No i wreszcie dochodzimy do takich punktów już bardziej może językowych, czyli używane słownictwo. Żeby to nie była terminologia branżowa znana nadawcy, prawda, w jego środowisku, tylko żeby jakby próbować pewne trudne, specjalistyczne wyrażenia zastępować jakimiś bardziej znanymi z języka ogólnego, albo żeby je tłumaczyć, bo też oczywiście nie wszystkich słów jesteśmy w stanie uniknąć. W pismach o ubezpieczeniach nie unikniemy słowa ubezpieczenie, prawda, czy w pismach bankowych nie unikniemy pewnych terminów, które jakby mapują nam bankową rzeczywistość, ale chodzi o to, żeby tłumaczyć te wyrażenia, podawać na przykład przykłady w nawiasie, prawda, o co chodzi, co się kryje za tym trudnym sformułowaniem, więc to jest leksyka. No a poza tym kwestie gramatyczne, czyli żeby nie budować długich, wielokrotnie złożonych zdań, żeby te zdania były proste, mogą być złożone, ale nie za długie. Tutaj rekomendacje dotyczą 15-20 słów, bo powyżej tej liczby, po pierwsze można popełnić błąd, bo zdanie jest bardzo skomplikowane składniowo, a po drugie odbiorca musi być w skupieniu, prawda, żeby ogarnąć swoim myśleniem, prawda, całą długą strukturę składniową, więc to jest utrudnienie. No i mamy parę takich jeszcze dokładnie tam składniowych rekomendacji, zaleceń, żeby nie używać zbyt często strony biernej, żeby używać form osobowych czasownika, żeby w ogóle używać więcej czasowników niż rzeczowników, bo czasowniki pchają akcję do przodu, dodają takiej dynamiki tekstowi, a rzeczownik ma taką tendencję, żeby się łączyć w grupkę z kolejnym rzeczownikiem i tworzyć takie schodki rzeczownikowe, które powodują, że tekst jest ciężki, jest taki też mało dynamiczny, prawda? On jest po prostu zatrzymany w kadrze przez te właśnie rzeczowniki. No i tak dalej, tak, tutaj generalnie jest, nie wiem czy tak wymieniać wszystkie te poszczególne elementy, w każdym razie to też nie jest tak, że prosty język to jest tylko właśnie gramatyka i słownictwo. Ja mam takie poczucie, że w tym jest także coś więcej, że tutaj też chodzi o to, jak my jako nadawcy z odbiorcą się komunikujemy, jaką my budujemy relację w danym tekście, czy właśnie zwracamy się do kogoś kompletnie bezosobowo i my jesteśmy bezosobowi, prawda, typu w piśmie stwierdzono, że, prawda, coś takiego, czy właśnie dotykamy tego odbiorcy, prawda, mówimy wprost do niego, na przykład czasami na ty, w niektórych komunikatach oczywiście, w niektórych typach komunikacji, prawda, możemy przejść na ty, to też nie zawsze, prawda, w polskich realiach jest dopuszczalne, żeby się do niego zwracać, żeby instytucja pisząca pisała o sobie my, żeby pokazać, że za tymi pismami, za tą firmą stoją jacyś konkretni ludzie. Więc też chodzi o takie elementy i grzeczności językowej, i takiej etykiety, może też chwilami empatycznej komunikacji, więc tutaj jest bardzo dużo takich różnych składowych. Było w pytaniu jeszcze, gdzie się tego uczyć, ale może pozostali tutaj uczestnicy chcieliby coś dodać, czego ja tutaj nie wymieniłam, do tego, co Państwo uważają za istotną składową może prostego języka. Może tutaj zostawię jeszcze takie pole do powiedzenia. To ja może dodam, że w prostym języku myślę, że szczególnie ważne jest takie empatyczne podejście do drugiej strony, do odbiorcy. To jest coś, co już pani doktor poniekąd zahaczyła o to, ale tego bardzo nam brakuje w takiej codziennej komunikacji, a już szczególnie w komunikacji na przykład urzędnik, odbiorca tekstu, w tekstach prawnych, czy nawet w tekstach bankowych, czy szczególnie kiedy na przykład rozmawiamy o ubezpieczeniu na życie, czy jakichś takich trudnych kwestiach. Brakuje nam tego, żeby pomyśleć o tej drugiej stronie, o tym, co ona by chciała usłyszeć i jak można przekazać jej te informacje, żeby były zrozumiałe, bo często zapominamy o tym, że język to nie jest taka przezroczysta szyba,
przez którą widzimy wszystko tak samo. Ja widzę inaczej, Państwo widzą inaczej. Nie zawsze jest tak, że to, co ja powiem, wszyscy zrozumiemy tak samo. A w prostym języku dążymy do tego, żeby jednak tak było. Tak, bardzo, bardzo dziękujemy. No właśnie tak, pytaliśmy też o to, gdzie się nauczyć prostego języka. To znaczy, to jest tak, że my dzisiaj jesteśmy w gronie polonistycznym. Tutaj studentki, absolwenci studiów polonistycznych, którzy zajmują się prostym językiem. Natomiast czy to jest tak, że to jest jakaś taka bardzo ekskluzywna umiejętność, którą mogą posiąść wyłącznie poloniści? Czy to jest tak, że prostego języka pod takim kątem zawodowym można się też nauczyć, nie wiem, na innych studiach, w innych miejscach, czy jednak poloniści są jakoś szczególnie stworzeni do tego, żeby się tym zajmować? Powiem tak, powstają różne standardy. Na wielu stronach internetowych też mogą Państwo, prawda, znaleźć różne jakości źródła to są, prawda? Więc też trzeba bardzo ostrożnie patrzeć, gdzie wchodzimy. No ale właśnie, są pewne standardy prostej polszczyzny opracowane przez Uniwersytet Wrocławski. Tutaj mamy propozycje takich standardów prostojęzycznych. Jasnopis wcześniej miał przygotowane jeszcze jakby inne wytyczne dotyczące zrozumiałości, jasności tekstów, więc są różne źródła, ale właściwie trzon tych rekomendacji jest bardzo spójny, więc one mogą się różnić ewentualnie jakimiś szczegółami. Ale tak jeszcze wracając do tych dwóch pytań, które gdzieś tam pamiętam, że krążą. Czy to jest tylko dla polonistów i czy każdy się tego może nauczyć? My rzeczywiście jesteśmy tutaj grupą polonistów, mało tego grupą warszawskich polonistów wywodzących się z jednej uczelni, ale prostego języka można się uczyć w kilku już uczelniach, więc może od tego bym zaczęła. Więc przede wszystkim mamy coś takiego jak deklarację prostego języka, prawda, którą od 2018 roku podpisują rozmaite instytucje i pod koniec 2023 roku do tej deklaracji podpisały tę deklarację 4 uniwersytety. No i wreszcie uczelnie wyższe weszły do grona tych instytucji, które postanowiły upraszczać swoją komunikację z odbiorcami. No i na Uniwersytecie Warszawskim mamy takie 2 jakby nowe formaty kształcenia prostego języka, to znaczy mamy studia podyplomowe, one się, wypisałam sobie, nazywają się Prosty Język i Efektywna Komunikacja w Społeczeństwie, bo to też nazwy są bardzo różne, więc to są studia podyplomowe, które w tej chwili mają już swoją 2. edycję i niedługo rusza rekrutacja na 3. edycję, to trwają rok, 2 semestry w takim trybie zaocznym, prawda, zjazdowym, online'owo, stacjonarnym. I mamy też właśnie specjalizację zawodową, która ruszyła w tym roku po raz pierwszy. Tutaj właśnie Państwo, Panie Sanita i Pani Julia są przedstawicielkami tej specjalizacji, ale przecież także Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi pierwsze w ogóle studia podyplomowe, uruchomił. Prosty język w instytucjach publicznych, chyba tak się nazywa, więc jakby tutaj mamy taką dłuższą nieco tradycję. I to są chyba takie dwa uniwersytety, na których prosty język jest uczony w formie, no właśnie, jakichś studiów podyplomowych. Nie mamy studiów magisterskich, tak, czy licencjackich, takiego jeszcze formatu nie ma, no ale są też oczywiście kursy, rozmaite kursy, przede wszystkim te zapoczątkowane we Wrocławiu przez Tomasza Piekota i jego pracownię prostej polszczyzny. Kursy rozmaite prowadzi także Fundacja Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Jasnopis, zespół Jasnopisu z SWPS-u, no i w ogóle tak jak sobie wpisałam kursy prosty język do internetu, prawda, sobie wpisałam, to tam jest mnóstwo ofert rozmaitych, tak, kursów, które no czasami nie wiadomo dokładnie przez kogo są prowadzone, to też trzeba bardzo jednak uważać, jeżeli chodzi o jakość, prawda, tutaj oferowanych usług, że tak powiem, więc troszeczkę tych możliwości jest i ja myślę, że to nie jest dla wszystkich. Znaczy ja uczę na tych studiach podyplomowych i widzę, kto tam przychodzi.
Przychodzą tam na przykład młodzi absolwenci naszej polonistyki, starsi absolwenci naszej polonistyki, ale też osoby z innych zupełnie dziedzin. Tak? Mamy w tym roku był jeden z uczestników, który był starszy ode mnie, był wiekowym absolwentem Politechniki Warszawskiej i po prostu nagle stwierdził, że on zawsze lubił język, chce się komunikować lepiej, sprawniej i po prostu przyszedł na te studia i wspaniale się w nich odnalazł. Także są osoby z wykształceniem ekonomicznym, ścisłym, które właśnie pracują już w jakichś instytucjach, czy to publicznych, czy w dużych firmach, korporacjach, w bankach i po prostu chcą się tego nauczyć w taki systematyczny, porządny sposób. Ja mam takie wrażenie, że polonistom jest trochę łatwiej może, o tak bym powiedziała. Tak? To nie jest kompetencja zarezerwowana dla polonistów, ale polonistom jest pewnie łatwiej, bo mają to zaplecze językowe. Tak? Powiedzmy po studiach polonistycznych mają ten kurs, nie wiem, kultury języka, do tej gramatyki, prawda, niech będzie, więc jakby to jest takie mocne zaplecze i na tym można pracować, bo oczywiście to też nie jest tak, że każdy polonista zna prosty język, to nie jest tak, ale na tym można łatwo budować. No a osoby, które przychodzą z zewnątrz, muszą jakoś nadrobić troszeczkę tak, tę wiedzę na temat języka, zasad jego funkcjonowania i tak dalej, z komponentami komunikacyjnymi, ale widzę, że potem absolwenci studiów podyplomowych jakby wszyscy sobie radzą świetnie na tych końcowych pracach, prawda, które są jakby ich potwierdzeniem tych nabytych kompetencji, także ja myślę, że to w trakcie takiego długiego procesu edukacyjnego to wszystko można ładnie wyrównać. Przepraszam za taką przydługą wypowiedź, może Państwo coś tutaj dodadzą od siebie jako uczestnicy tych właśnie formatów specjalizacji na przykład. Znaczy ja może nie jestem uczestnikiem formatu, ale pani doktor powiedziała, że nie każdy polonista zna prosty język, to jest prawda i dodałbym nawet, że nie każdy polonista popiera prosty język, bo to też budzi różne kontrowersje w środowisku, że na przykład chcemy zabrać z języka różne, prawda, nie wiem, czy stronę bierną, czy imię słowy i troszeczkę ten język zubożyć. To nie jest do końca prawdą, ale jest to też zjawisko kontrowersyjne, myślę. Myślę, że też to, co widzimy w języku młodzieży, to jest to, że oni głównie poruszają się w przestrzeni internetu i wiele słownictwa slangowego, czy też słownictwa z języka angielskiego wchodzi w język potoczny tych osób właśnie młodszych. Dlatego czasami zdarza się coś takiego, że trudno jest im się przestawić na taką sytuację bardziej formalną, jednak pomiędzy nauczycielem a uczniem, bo jednak to słownictwo slangowe, szczególnie z TikToka, wchodzi bardzo w język młodzieży, co wszyscy widzieliśmy chociażby ostatnio, kiedy ogłoszono zbiór młodzieżowych słów roku i słownictwo proste, okej, tylko że co to właściwie znaczy, bo mamy nagle zbiór słów, których my nie rozumiemy, tak? Pada jakieś słowo skibidi i o co tutaj chodzi, tak? Dla kogo to jest proste? Bo no tutaj już mamy te kwestie języka jakiegoś młodzieżowego czy specjalistycznego, zarezerwowanego dla konkretnej grupy. Ja może bym dodał, jeśli już jesteśmy w temacie szkoły, że no tak, potocyzacja języka to jest jedna kwestia. Druga kwestia, myślę, jest taka, że młodzież i dzieci już też korzystają z tych bardzo krótkich form, gatunków internetowych, typu rolki, reelsy i ich uwaga jest bardzo krótka. One bardzo szybko tracą zainteresowanie tematem, również na lekcji. Bardzo trudno jest utrzymać skupienie, chociaż to jest 45 minut. I to też się przekłada na wypowiedzi, też wypowiedzi pisemne, bo trudno im prowadzić dłuższy, taki logiczny i myślę spójny wywód. I oni nawet, uczniowie czasami chcą powiedzieć więcej, ale często w trakcie wypowiedzi, również z doświadczeń na maturze ustnej, mam takie obserwacje, że oni chcą coś z siebie wyrzucić, ale mówią, że kurczę, nie wiem jak to powiedzieć, nie wiem jak to ubrać w słowa, że mają z tym problem i no też nie czytają lektur, bo one są właśnie długie, monotonne i tam nie za wiele się dzieje, tak? Nie dość, że tematyka jest nudna, bo nie wiem, czytają załóżmy o jakichś chłopach, którzy orzą pole i w ogóle to jest nieinteresujące dla nich, to też trzeba się skupić przez dłuższy czas, a jednak żyjemy w
w takiej dobie przyspieszenia informacyjnego i to jest też problem. Więc myślę, że też dobrym rozwiązaniem są te głosy, które się pojawiają, aby umożliwić szkołom wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów na terenach szkół, żeby to była taka przestrzeń też oczyszczenia się z tego środowiska cyfrowego. Bardzo symptomatyczne jest to, że kiedy wychodzi się na przerwy, czy w szkołach podstawowych, czy w szkołach średnich, to panuje po prostu cisza. I koledzy siedzą koło siebie tak i wysyłają sobie coś, nie zawsze prowadzą ten dialog, więc to jest też taką plagą, myślę, współczesną. To od razu, jeśli mogłabym, do pana Mateusza, no bo właśnie pan jest nauczycielem. Proszę nam powiedzieć, czy te dwie role, osoby, która się zajmuje prostym językiem i osoby, która się zajmuje uczeniem uczniów szkoły ponadpodstawowej, to są łatwe do połączenia, no bo jednak to, co pan przedstawia, ja tak tutaj właśnie na tym czacie pisałam, że nie tylko jesteśmy w polonistycznym gronie, bo ja na przykład nie jestem polonistką, ale moje wyobrażenie roli nauczyciela polonisty jest zapewne jednak takim z takiego wysokiego C, też tutaj no, przekaziciela kultury, pewnych idei, wartości, takie ja mam wyobrażenie. I jak to się ma właśnie do tego prostego języka po pierwsze i tego, o czym pan mówił, z tym jakby nawykami językowymi samych uczniów? Znaczy tak, to wyobrażenie z wysokiego C jest bardzo idealistyczne, myślę. To znaczy ja też wychodziłem z takim przekonaniem ze specjalizacji nauczycielskiej, że oto będę miał zaraz przed sobą uczniów pragnących tutaj wiedzy językowej i w ogóle chłonąć tę literaturę i żeby mi to przekazywać. No i dostałem na dzień dobry uczniów technikum weterynarii, których tak naprawdę język polski, literatura właściwie, to jest kurs literatury tak naprawdę polski w szkole średniej, w ogóle nie interesuje, ich to w ogóle tak naprawdę nie obchodzi. I tak jest. I oni, więc również ten przekaz na lekcji języka polskiego no, ogranicza się do przekazania tych najważniejszych treści też z punktu widzenia no, tego egzaminu, który ich czeka na koniec, bo też z tego jako nauczyciele jesteśmy potem rozliczani. Więc tutaj też o takiej pogłębionej refleksji, szczególnie refleksji nad językiem, nie ma za bardzo mowy, bo też nie ma miejsca w programie też za bardzo na język. One niby są te treści, gdzieś tam można je wpleść, ale tego nie ma wcale tak naprawdę dużo i to jest skupianie się jednak na tekstach. No i jeśli chodzi jeszcze o ten przekaz, prosty język w szkole, też czasami mam pewne wątpliwości, no bo z jednej strony jestem za tym, aby prosty język wprowadzać na przykład do dokumentacji szkolnej, na przykład do statutów, które regulują w ogóle tak to miejsce, w którym się wszyscy znajdujemy i do których uczniowie nie zaglądają tak naprawdę, bo on jest trudny i nudny i często padają pytania takie, które są w statucie, tak? Jakie są formy zaliczenia, jakie są kryteria oceniania, jak jesteśmy oceniani, z czego. I to wszystko jest, tylko że nikt do tego nie zagląda. Natomiast jeśli chodzi o sam tok nauczania, to wydaje mi się, że tutaj jestem raczej za taką lekturą konfrontującą, to znaczy, żeby jednak uczniowie spotykali się z tym trudnym językiem, żeby nie zabierać im tego doświadczenia, trudnych słów, niezrozumiałych, archaicznych czasami, tylko żeby za tym właśnie szła też taka no właśnie funkcja nauczyciela, który objaśnia to wszystko, żeby im też poszerzać te horyzonty, wkładać im tę wiedzę językową, uczyć też krytycznego myślenia, dobierania informacji, na przykład przy uczeniu notatki syntetyzującej, gdzie trzeba wybrać te najważniejsze informacje z tekstu. I to jest, myślę, istotne. Natomiast już sam dialog na lekcji jako taki, myślę, że jak najbardziej może kierować się zasadami prostego języka. To znaczy, żeby objaśnić, jeżeli, nie wiem, pojawia się epitet, że to nie jest tam jakiś, nie wiem, środek stylistyczny mający na celu uwydatnienie właściwości, prawda, wyrazu określanego i tak dalej, tylko że to po prostu jest przymiotnik, który określa rzeczownik na przykład, tak? I myślę, że wtedy o wiele łatwiej będzie im znaleźć coś takiego później. Ja jeszcze miałbym do pana Mateusza jedno pytanie, tak może trochę wracając do początku naszego seminarium, bo pani doktor mówiła o tym, że specjalizacja ruszyła na Uniwersytecie Warszawskim w tym roku, więc jak to się stało, że pan jako absolwent został upraszczaczem, tak, i wdraża pan prosty język? Nigdy tego nie planowałem i to było bardzo, mam wrażenie, ten prosty język pojawił się w moim życiu przypadkowo, bo ja poszedłem na studia, bo kochałem literaturę.
I na studiach licencjackich pokochałem epokę baroku. I na seminarium licencjackie zapisałem się właśnie, które było poświęcone erotykom barokowym. I już byłem gotowy na pisanie tej pracy. Przez wakacje przygotowywałem się, czytałem właśnie już opracowania. No i w październiku dostałem informację, że mój planowany promotor zaniemógł na zdrowiu i to w ogóle się nie odbędzie i żebym najlepiej zmienił seminarium. No i zrozpaczony byłem bardzo, bo już miałem plan na tę pracę. No i zobaczyłem, że dobra, jest tam jakieś wolne miejsce na seminarium językoznawczym, które prowadziła doktor Iwona Misztura, pani prezes Fundacji Języka Polskiego. No i poszedłem na to seminarium i tam właśnie dowiedziałem się o prostym języku i miałem takie wow, to jest fajne, bo to jest takie przełożenie tej wiedzy akademickiej na takie bardzo praktyczne użycie, żeby można pomóc ludziom po prostu tą wiedzą, że nie siedzimy tylko w swoim sosie, że tak powiem, i dusimy się, tylko można wyjść do ludzi. I tak mnie to zafascynowało. No i potem pani doktor już mi tutaj bardzo pomogła. W ogóle na wydziale też działa koło naukowe prostego języka i zapisałem się do tego koła. W ramach koła mieliśmy taki kurs, który organizowała fundacja właśnie, a później no, brałem udział w takich różnych właśnie pracach fundacji, przy audytach językowych, przy właśnie badaniu tekstów, upraszczaniu ich. No i tak trochę okrężną drogą, że tak powiem, gdzieś w ten świat wszedłem i teraz w nim siedzę. A w takim razie, jeśli można, to samo pytanie do pani Julii i pani Sanity. Jak to się stało, że panie się tym zainteresowały i skąd ten wybór tej ścieżki prostego języka? To ja z kolei inne mam zainteresowania może niż Mateusz, dlatego że Mateusz tutaj wspomniał, że bardziej go pociągała ta ścieżka literaturoznawcza, mnie natomiast bardziej pociągała od początku ścieżka językoznawcza. Ja też na studiach licencjackich byłam na specjalizacji edytorsko-redaktorskiej, więc już od tamtego momentu pracowałam z tekstem. To mi sprawiało radość i jak dowiedziałam się o tym, zapisując się na studia magisterskie, że rusza u nas nowa specjalizacja z prostego języka, to bardzo mnie to zainteresowało. Szczerze powiem, no może nie wiedziałam do końca, czego się spodziewać, no bo to była swego rodzaju nowość i jesteśmy pierwszym rocznikiem, który idzie tą specjalizacją, ale już z tej perspektywy, kiedy już rok uczestniczę w zajęciach, to mogę powiedzieć, że całkowicie jestem zadowolona z tego, że poszłam na specjalizację, bo działamy bardzo dużo z tekstem i też tutaj, jak pani doktor wcześniej wspominała, można oczywiście zapisywać się na przeróżne kursy, bo wybór jest bardzo szeroki, żeby ten prosty język, te zasady czy dekalog potocznie zwany ćwiczyć. Natomiast wiele kursów wydaje mi się, że jak opracowuje się czy poznaje się to zagadnienie może w krótszym czasie, to nie ma się możliwości po prostu przećwiczyć czy mieć do czynienia z dużą liczbą tekstów, z którą no, w takim pogłębionym zakresie mamy możliwość się tym zajmować właśnie na zajęciach, na przykład na studiach. I to ja bardzo sobie cenię, że na przeróżnych warsztatach szlifujemy właśnie te umiejętności, że mamy do czynienia z bardzo dużą liczbą różnych tekstów, z różnych zakresów, z różnych dziedzin i możemy zobaczyć, jak w tych poszczególnych dziedzinach, jakie są problemy, z czym trzeba się mierzyć. No i też właśnie jak sprawić, żeby tekst był, żeby uzyskać ten efekt tego, co się chce przekazać i też, żeby właśnie zadbać o to, żeby zarówno no, dla nadawcy stało się to efektywne, jak i dla odbiorcy stało się to przystępne, żeby wiedział, o czym czyta, co chcemy mu przekazać. I tutaj też dla mnie bardzo ważne jest to podejście, o którym Sanita wspomniała na początku, żeby po prostu prosty język pozwala nam bardziej zwrócić uwagę na drugiego człowieka, bardziej w nas, powiedzmy, ćwiczy to poczucie empatii, tą wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka, więc taka była moja ścieżka. Jak się dowiedziałam o specjalizacji, to postanowiłam, że po części zaryzykuję i absolutnie nie żałuję tego wyboru. Dziękuję. A pani Sanita?
Mam takie wrażenie, że to już było w moim życiu od dawna. Ja nawet nie wiedziałam, że byłam tym upraszczaczem, kiedy nim właściwie byłam, bo ja też pochodzę z bardzo małej miejscowości. I kiedy mówię mała, to nie mam na myśli 1000 mieszkańców, ale 100. I dookoła mnie było dużo osób z podstawowym wykształceniem, które dostawały teksty i przychodziło do mnie: Sanita, o co tu chodzi? Ja mówię: ja nie wiem, ja też naprawdę nie wiem, o co tutaj chodzi, więc widziałam na własne oczy, jak osoby często zmagają się z taką komunikacją, czy z urzędami, czy z takimi tekstami, które powinny od początku być dla nich jasne, i to powodowało bardzo przykre konsekwencje tego, że na przykład, kiedy przyzwyczajamy się do tego, że na przykład firma, która daje nam energię elektryczną, mówi językiem niezrozumiałym, no to później kończy się tak, że kiedy przychodzi do nas oszust i też mówi tym językiem niezrozumiałym, to myślimy, że tak powinno być, tak? Bo ja nie muszę nic z tego rozumieć, bo ja nigdy nic z tego nie rozumiałam, więc podpiszę ten papier. Że to się też łączy z tą przemocą słowną, która niestety trochę dalej jest u nas, że jesteśmy do tego po prostu przyzwyczajeni, że ja nie muszę tego rozumieć, bo mi nikt tego nie wytłumaczy. No i później, kiedy już trafiłam na tą polonistykę, no to podobnie jak Mateusz, byłam bardziej zainteresowana literaturoznawstwem i zajmowałam się romantyzmem. Jednak wylądowałam na zajęciach ze stylistyki z panią profesor Burkacką, która właśnie tam zajmowała się prostym językiem, i kiedy zobaczyłam, że jest to opracowane, że to faktycznie funkcjonuje, istnieje jako standard i pomaga ludziom, to pomyślałam sobie: o matko, to jest coś, czym ja się chcę zajmować. Po prostu tak, to jest zdecydowanie to. I od razu aplikowałam po prostu tutaj na tę specjalizację z prostego języka i przyjaznej komunikacji, dzięki czemu właśnie teraz zajmuję się upraszczaniem w branży energetycznej, właśnie w Veoli i w ciepłowniczej, więc widzę też te zmagania tymi tekstami prawnymi, bo one szczególnie stawiają nam bardzo wysoką tę poprzeczkę i często musimy iść na różne kompromisy, żeby ten tekst był prawidłowo, prawnie przygotowany, ale z drugiej strony przekazywał ten komunikat w sposób jasny i zrozumiały. Dzięki. Ja zapytam o taką rzecz, bo czy ta duża liczba kursów, szkoleń, studiów podyplomowych świadczy o tym, że jest jakieś ogromne zainteresowanie, tak, prostym językiem, i czy to jest tak, że to jest taka umiejętność, która, nie wiem, no, zapewnia nam na przykład pracę, tak, bez problemu? Czy to jest tak, że upraszczacze są poszukiwani na rynku pracy i w zasadzie wystarczy otworzyć portal ogłoszeniowy i już tę pracę mamy? To może ja się tutaj odniosę. Prawdę mówiąc, niedawno nie byłam poszukiwaczem pracy na rynku pracy, więc jak to wygląda współcześnie, to może zapytam pozostałych Państwa, ale rzeczywiście kursów jest bardzo dużo i tak naprawdę mamy w tej chwili, myślę, do wyboru kursy od 5 godzin, 16 godzin, 3 dni, prawda, po semestralne, po roczne studia podyplomowe na przykład. Tak jak mówiła pani Julia, czy specjalizację zawodową, która będzie trwała 2 lata chyba, prawda. Wiadomo, że są to różne formaty dla różnych osób, pod różne możliwości, prawda. Jeżeli ktoś ma czas, ma przestrzeń, ma pieniądze, prawda, żeby zainwestować w studia podyplomowe, prawda, no to wtedy jakby ma ten komfort, że wejdzie w tę tematykę szerzej, prawda, że będzie miał właśnie nie tylko pakiet i wiadomości, co to jest prosty język, ale też będzie miał właśnie możliwość przetrenowania tego, przećwiczenia na różnych typach tekstów, w różnych obszarach, prawda, gdzie ten prosty język może działać. Więc to zdecydowanie. Natomiast jakby mamy do dyspozycji bardzo różne rzeczy. Można na przykład od kursu takiego, nie wiem, 2-dniowego zacząć, prawda, a potem na przykład rozsmakować się w tym i zdecydować się może na jakiś bardziej długotrwały, tak, proces edukacyjny. Ja mam wrażenie, teraz zapytam Państwa, zaraz przekażę głos, jak to wygląda na rynku pracy, to chyba nie jest tak, że kurs 16-godzinny od razu zrobi nas upraszczacza i w ogóle, że rynek szuka kogoś takiego jak upraszczacz. Ja mam wrażenie, że to jest jakaś taka uniwersalna kompetencja, która może się przydać w bardzo wielu
zawodach, w bardzo wielu obszarach. Człowiek po polonistyce, który nawet przez ten barok i romantyzm przeszedł, ale zrobi sobie, prawda, jeszcze coś z tym prostym językiem, może po prostu pracować jako ekspert od komunikacji, po prostu, tak, zajmować się tekstami, projektowaniem treści na strony internetowe, czy redagowaniem, czy nie wiem, być rzecznikiem prasowym, prawda, czy w ogóle opiekować się komunikacją jakiejś instytucji. I tutaj prosty język daje nam jakieś takie wzmocnienie tych kompetencji. Tak ja bym to widziała na teraz, ale może Państwo jeszcze się do tego jakoś odniosą. Jak rynek pracy woła o upraszczaczy? Jak to wygląda? Sama jestem tego ciekawa. Mam wrażenie, że jeżeli upraszczacze albo prostownicy, bo to różne są też nazwy dla tych ludzi, są gdzieś wcielani do firm, czasami się to dzieje gdzieś taką może pocztą pantoflową, że ktoś gdzieś tam słyszał, że jest OK i go wtedy biorą, ale też wydaje mi się, że dużo osób, które do tej pory zajmowały się jakąś działką w danej organizacji, robi dodatkowo kurs albo studia podyplomowe, dzięki czemu zyskują, z jednej strony mają tę wiedzę merytoryczną, co się dzieje w firmie, a z drugiej strony kształtują też te swoje umiejętności językowe i to też jest bardzo, bardzo dobre, bo tak naprawdę to jest może minus polonistów, że jeżeli ktoś ma wykształcenie polonistyczne i pójdzie na przykład do banku czy do firmy ubezpieczeniowej, no to niestety my nie mamy ani wiedzy z zakresu, nie wiem, bankowości, ekonomii, z zakresu ubezpieczeń, z zakresu prawa, tak? To jest dla nas w ogóle obcy świat, kosmos i my jesteśmy w stanie zadbać o ten dokument pod względem poprawności językowej, ale żeby go uprościć i nie zrobić krzywdy merytorycznej, to musi być jednak praca zespołowa. Czyli z jednej strony może to być językoznawca, z drugiej strony prawnik, tak, to jest z działu prawnego, z trzeciej strony ktoś z działu danego produktu, tak, jeżeli to będzie regulamin, nie wiem, prowadzenia jakiegoś konta oszczędnościowego, czy będą jakieś ogólne warunki ubezpieczenia na życie, to będzie osoba, która zna ten produkt, wie, jak ona w tej firmie funkcjonuje, jakie inne dokumenty wpływają na ten dokument, czyli że nie możemy zrezygnować z jakichś określeń czy fraz, one muszą zostać, więc nie zawsze to jest po prostu stanowisko upraszczacz, tylko czasami to jest, myślę, że najczęściej tak, że to jest dodatkowa robota dla tych, którzy do tej pory już czymś się zajmują, tak, i oni wtedy dodatkowo jeszcze ten język upraszczają. Przepraszam, jeszcze dorzucę, czasami na szkoleniach pojawiają się właśnie takie osoby z różnych miejsc, z jakiejś, nie wiem, remizy strażackiej, czy z komisariatu policji, prawda, pani, która po prostu została wypchnięta do tego, żeby się zajmować takimi sprawami, bo była najlepsza z polskiego w liceum na przykład, prawda, więc jakby to są osoby zupełnie jakby zajmujące się zawodowo czymś innym, ale jakby jest potrzeba, prawda, żeby jakoś tak komunikować się lepiej z obywatelami. Wobec tego deleguje się kogoś, prawda, kto ma liznąć tego troszeczkę, by podbudować swoje kompetencje, i dalej wykonywać swoją pracę z dodatkiem jeszcze tych nowych zadań komunikacyjnych. Tak? Tak, to ja myślę, że tutaj zdecydowanie podpiszę się pod tym, co powiedziała pani doktor i Mateusz. Dodatkowo często jest też tak, że firmy zatrudniają specjalistów, czy właśnie od nas tutaj z Warszawy, z Fundacji Języka Polskiego, czy z Pracowni Prostej Polszczyzny, żeby wyszkolili tych pracowników, czy właśnie firmę zewnętrzną, tak jak to jest teraz w moim przypadku. My po prostu upraszczamy komunikację, ale też szkolimy pracownikom, bo widać, że te instytucje chcą być coraz bardziej samowystarczalne, czyli jak ci poloniści sobie pójdą, to że dalej ktoś w tej firmie zaopiekuje się tymi tekstami. Z tym, że to też niesie takie niebezpieczeństwa, które widzę, bo część tekstów jest tak upraszczanych bardzo matematycznie, czyli wyrzucę imię słów, skrócę zdanie, postawię kropki i koniec. A za tym nie stoi tylko forma. I też Mateusz wspomniał o tym, że to jest taka praca nad tekstem grupowa. I to jest wielka zaleta tej pracy, ale też duże wyzwanie dla nas, bo ludzie są bardzo przywiązani do swoich tekstów. Nie chcą ich zmieniać i często my jako upraszczacze dajemy komuś dodatkową robotę. Przecież po co upraszczać ten tekst? Po co, skoro od tylu lat jest, firma działa,
dobrze prosperuje. O co chodzi? Po co to? Dlatego myślę, że o tym prostym języku trzeba mówić coraz więcej, o tej potrzebie komunikacyjnej, o takiej równości. No może zabrzmi trochę jak radykał, ale niechże będzie, że po prostu ten prosty język to jest taka podstawa w społeczeństwie demokratycznym, obywatelskim. Tak? To powinna być taka podstawowa cecha tekstów, które są kierowane do szerokiego grona odbiorców. Serię podcastów Polonistyka zaangażowana zrealizowano w ramach projektu Polonistyka wobec wyzwań współczesnego świata. Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Nauka dla Społeczeństwa 2. Numer projektu podano w opisie. Zapraszamy do wysłuchania kolejnych odcinków dostępnych na platformach Spreaker, Spotify i YouTube oraz w internetowym biuletynie polonistycznym. Do usłyszenia.